Serdecznie zapraszam do odcinka 158 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja część druga pruska Wrona. W odcinku 157 opowiedziałem, co zapoczątkowało wybuch rewolucji francuskiej. W tym odcinku opowiem o ukrytych inspiratorach rewolucji. O oficjalnych przyczynach wybuchu rewolucji francuskiej mówiłem w poprzednim odcinku. Do rewolucji miał się przyczynić kryzys gospodarczy i finansowy Francji. Po przegranej wojnie 7-letniej z Brytyjczykami o hegemonię na morzach i oceanach oraz niesprawiedliwy system podatkowy obciążający najbardziej stan trzeci. Jednakże przyczyny podawane przez dyżurnych historyków nie były wystarczające do narodowego powstania przeciwko królowi, kościołowi i religii chrześcijańskiej, bez pomocy z zewnątrz. Gdyby król Ludwik XVI wiedział o czekającym go losie pod ostrzem gilotyny, czy nie zmieniłby swojej polityki bez wywoływania rewolucji? Dlatego też podawane oficjalne przyczyny były iluzją i kłamstwem, a co więcej były celowo przedstawiane przez ówczesnych agitatorów jako koniec świata czekający Francuzów, jeśli nie przystąpią do rewolucji. W całym przebiegu rewolucji francuskiej brak jest momentów rokowań i negocjacji z monarchą. Wręcz przeciwnie, wyraźnie widać, że rewolucja francuska była wymuszona siłą i Ludwik XVI musiał zginąć na gilotynie. W odcinkach Pruska Wrona opowiadałem dość szczegółowo, kto i w jaki sposób przyczynił się do wybuchu rewolucji francuskiej. Korzystając z podanych wcześniej informacji, przypomnę kilka istotnych faktów historycznych związanych z rewolucją francuską. Wybuchem rewolucji francuskiej był zainteresowany przede wszystkim król Prus, Fryderyk II Wielki oraz Żydzi. Dla króla pruskiego wywołanie rewolucji było polityczną grą o władzę i wpływy nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Dla Żydów rewolucja była okazją ataku na Kościół katolicki i chrześcijaństwo oraz zmianę monarchii na republikę, która była zdecydowanie lepszym systemem władzy, nie ingerującym mocno w intratne interesy prowadzone przez środowiska bogatych Żydów. Nie ulega wątpliwości, że wspólny interes Fryderyka II z Żydami zaowocował w realizacji projektu Rewolucja francuska. Narzędziem, które wykorzystały zainteresowane strony, była masoneria. Jeszcze przed objęciem tronu królewskiego w 1738 Fryderyk prowadził obszerną korespondencję z przyszłym masonem Voltairem i w sierpniu tegoż roku przeszedł pośpieszną inicjację w Brunswick. Voltaire odwiedził Fryderyka II w 1740 na pilne zaproszenie króla Prus. Podobno Voltaire został zainicjowany do masońskiej loży 9 sióstr w Paryżu dopiero w 1778 roku. W masońskiej intrydze pojawił się baron von Hunt, który w 1751 założył zakon templariuszy pod nazwą Ścisłego Przestrzegania. Zakon ten był czysto niemieckim stowarzyszeniem, złożonym z intelektualistów i arystokracji, naśladującym dawne zakony rycerskie. Członkowie zakonu nazywali siebie rycerzami Księżyca, Gwiazdy, Złotego Słońca czy Świętej Góry. Zakonem kierowali wpływowi ludzie, których tożsamość nigdy nie została ujawniona. Odkryte rękopisy księcia Hesji zawierały jednak ważną informację, że wielkim przeorem zakonu był Żyd o imieniu Johnson i nazwisku Leicht. Historyk Gold twierdził, że prawdziwe nazwisko tego człowieka brzmiało albo Leucht, albo Becker,
i opisał go jako wytrawnego łotra i bezkompromisowego włóczęgę, o niemal odrażającym zachowaniu i braku wykształcenia, ale obdarzonego bezgraniczną bezczelnością i niskim poziomem inteligencji. O tajemniczych dyrektorach kierujących zakonem pisał wpływowy polityk rewolucji francuskiej, historyk francuski Mirabeau. Około roku 1756 pojawili się, jakby wyszli spod ziemi, mężczyźni wysłani, jak mówili, przez nieznanych przełożonych i uzbrojeni we władzę zreformowania zakonu templariuszy i ponownego ugruntowania go w jego starożytnej czystości. Jeden z tych misjonarzy imieniem Johnson przybył do Weimaru i Jeny, gdzie się osiedlił. Ostatecznie Johnson Leicht został osadzony w więzieniu w zamku Wartburg i zgładzony, prawdopodobnie w obawie, że mógł ujawnić tajemnice ukrytych dyrektorów zakonu. Przygotowania do rewolucji francuskiej rozpoczęły się w momencie przetłumaczenia encyklopedii Ephraima Chambersa, która ukazała się w 1728 roku. Plan przetłumaczenia encyklopedii według Lorda Morleya został zasugerowany Diderotowi 15 lat po opublikowaniu encyklopedii w 1743 przez tajemniczego francuskiego księgarza Le Breton. Przetłumaczona encyklopedia była faktycznie publikacją masońską, w której przyszła rewolucja francuska opisana została jako intelektualna i okultystyczna. Uczestnictwo masonerii w przygotowaniach do wywołania rewolucji francuskiej potwierdził w 1904 mason Bonnet, który wspomniał o masonie Lafayette oraz innych masonach zaangażowanych w projekt Rewolucja Francuska. Oto słowa Bonneta. W XVIII wieku chwalebna linia encyklopedystów utworzyła w naszych świątyniach gorliwą publiczność, która była wówczas jedyną, nieznaną jeszcze tłumowi, promienną modlitwą: wolność, równość, braterstwo. Rewolucyjne ziarno szybko wykiełkowało wśród tej elity. Nasi znamienici masoni, jak D'Alembert, Diderot, Helvetius, Holbach, Voltaire, Condorcet, prześledzili ewolucję umysłów i przygotowali nową erę. A kiedy Bastylia upadła, masoneria dostąpiła najwyższego zaszczytu nadania ludzkości statutu praw człowieka, który opracowała z wielkim oddaniem. No cóż, przytoczone fakty historyczne wyraźnie wskazują, że przyczyny rewolucji francuskiej, podawane w opasłych tomach światowej sławy historyków, były całkowicie inne. Rewolucja była precyzyjnie zaplanowanym spiskiem na władzę świecką króla Ludwika XVI i kościelną ówczesnej Francji, i jej głównym inspiratorem był król Prus Fryderyk II oraz działające w głębokim ukryciu szare eminencje, prowadzące intratne geszefty w całej XVIII-wiecznej Europie. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 158, w którym opowiedziałem o inspiratorach rewolucji francuskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 159 pod tytułem Rewolucja część 3 Bastylia.